umknęła nam do tej pory jedna z bardziej znanych marek i nadrabiamy to dzisiaj z taką ślicznotką, która tu pod pachą trzyma dzban, w drugiej ręce guampa i zaprasza nas do Paragwaju, gdzie Selecta świętowała niedawno 70-lecie istnienia. Dzisiaj do naszego Matero i do naszego subiektywnego przeglądu yerba mate bierzemy Selectę. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Bardzo typowa marka dla Paragwaju, bardzo z tradycjami. Jej początki sięgają 42 roku ubiegłego wieku, a właściwie wtedy zasadzono pierwsze sadzonki yerba mate. Niemniej pierwszy zbiór miał miejsce w 50 roku i właściwie wtedy zaczęto liczyć jakby historię tej yerba mate. Bardzo słusznie, no bo właściwie wtedy pojawił się ten produkt po raz pierwszy. Zostały zebrane liście, przetworzone i pojawiła się Selecta. I Selecta rozwijała się przez wszystkie te 72 lata, rozwijała się poszerzając działalność. Zauważyliście, bardzo często tak jest, że producenci yerba mate mają w swojej ofercie różne inne płody rolne i zajmują się wszelką działalnością rolną. Bardzo podobnie jest tutaj. Grupa, która jest właścicielem marki Selecta, produkuje także ryż, tapiokę, różne oleiste rośliny, orzechy, a także bydło, z czego jest bardzo dumna ta marka. Zauważcie, jeżeli przyjrzycie się samemu temu logo Selecty, czyli tej ślicznotce paragwajskiej, która notabene ubrana jest właśnie w taki tradycyjny paragwajski strój, może na tej lepiej widać, czyli luźna, nieco taka może za duża nawet koszula, kolorowa spódnica, co ciekawe barwy Paragwaju jako pasek, to tak dodatkowo, ale przede wszystkim grzebyczek z kwiatem. Niektóre dziewczyny wkładają sobie po prostu kwiat we włosy, inne mają specjalny grzebyczek z ozdobą kwiatową, który jest nawet złoty i to jest taka bardzo ważna biżuteria tam, więc tutaj się to pojawia i zauważcie, ona trzyma w ręku guampę, sugerując, że to dobra yerba mate do picia właśnie na zimno, po paragwajsku, a tu ma taki dzbanek jakby z wodą chyba do tego terere, ale jeżeli spojrzymy na opakowanie na przykład tapioki albo tam ryżu Selecta, to już ona tego tutaj nie ma, tylko ona trzyma taką michę wielką, w której właśnie jest to, czego dotyczy to opakowanie, więc to fajnie przemyślane, podoba mi się, więc zależy co ona trzyma, to mamy w środku. Tutaj trzyma yerbę, więc mamy yerbę specjalną do terere. Tak naprawdę jest specjalna yerba do terere, można by powiedzieć, ponieważ Selecta w swoim portfolio ma różne rzeczy. Tak w ogóle to Selecta się zajmuje różnymi rzeczami poza również tą produkcją rolną, ponieważ, uwaga, co mi się bardzo spodobało, mają hotel i można sobie w tym hotelu nocować i jest tam sala bankietowa i można sobie tam urządzić imprezę, a przy okazji można zwiedzać plantację i fabrykę i to jest moim zdaniem wymarzone miejsce, żeby prawdziwy yerbiarz wziął ślub. Można pojechać do Selecty i zrobić sobie wesele na sali w Seleccie, jakby ociekając yerbą i jeszcze zwiedzając plantację, więc jeżeli jakiś miłośnik yerby kocha Selectę, to proszę pamiętać, można i w ten sposób wybrać się do Paragwaju. No i jest również fundacja, która, jak to często przy yerba mate, zajmuje się lokalną ludnością, tym razem dziećmi, sponsorując im stypendia. I co do samej mate, to mamy różne rzeczy, tak jak się powiedziało. Wersje owocowe z marakują, z jabłuszkiem, z pomarańczą, z acerolą nawet, z guaraną, bardzo popularne. Wersje ziołowe, właśnie pod tererę gdzieś tak bardziej. Tutaj mamy również, bardzo mi się podoba, z eukaliptusem. Bardzo fajnie wychodzi na zimno. Poza tym z miętą, z katławą. Mamy wersję z anyżem i koprem i z rumiankiem, a także wersję siluetta, czyli taką no trochę odchudzającą, no w ogóle yerba odchudza, no ale jest tam mieszanka ziół, która generalnie ma tam przyspieszyć metabolizm, wrzucić do dobrej sylwetki, no i ona jest aromatyzowana na cytrusowo, pomarańczowo, także to też się wszystkim podoba, stąd każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o te aromatyzowane, to ja szczególnie polecam eukaliptus, no i jest taka czarna,
która tu akurat nie stoi, z miętą, która jest najbardziej moim zdaniem miętową yerbą, jaką w ogóle piłem. Więc jeżeli komuś mięta się podoba, to chciałby na zimno na przykład ją parzyć, to jest dobre rozwiązanie. Jak w ogóle smakuje Selecta? Bardzo typowo. Każdy miłośnik paragwajskiej yerba mate będzie zadowolony. Ja czuję tutaj wyraźną goryczkę, która jest pożądana w yerba mate. Zauważcie, nie jest to gorzki napój, tak jak jakaś przeparzona herbata albo nie wiem, coś bardzo gorzkiego, to nie. Tutaj jest po prostu taka goryczka, która jest jednym z dźwięków w tym akordzie yerbowym i ona tutaj jest i to jest fajne. Ja akurat sobie to cenię. Nie lubię gorzkiej yerby, ale nie lubię też całkiem pozbawionej goryczki, więc mamy ją, ale mamy też taką słodycz, która mi się podoba. Pamiętacie, może zrobiłem kiedyś coś tak dziwnego, że podzieliłem patyki i liście w yerba mate i zaparzyłem osobno same te patyki. No i one były właśnie takie słodkawe i takie trochę gęściutkie i mam wrażenie, że to tutaj jest. Jeśli przyjrzycie się suszowi, to jest tutaj dużo gałązek takich grubszych, posiekanych drobno, wzdłuż, połamanych, że widzimy ich tam wewnętrzne struktury. Nie wiem, na ile jest to wyjątkowe dla Selecty, ale mam takie wrażenie, że tutaj nie oddzielono większych gałęzi, tylko zmielono je tak samo. Dzięki czemu zyskujemy właśnie taką trochę patykową nutę, taką słodycz tych patyczków. To mi się podoba. Poza tym jest tak, że jest to yerba mate, która ma dobry stosunek ceny do jakości. Stąd jeżeli ktoś jest koneserem yerb, to raczej nie ma tutaj się nad czym rozpływać. To jest po prostu smaczna i typowa yerba mate, która smakuje właśnie drzewnie, sianowato i dymnie, dość intensywnie dymnie, bo ona jest obrabiana bardzo tradycyjnie. No i ma dobrą cenę, więc jeśli pijamy dużo codziennie i lubimy Paragwaj, to jest dla nas rozwiązanie i dobry wybór. Jeżeli natomiast szukamy jakichś wyszukanych niuansów smakowych, trzeba będzie sięgnąć po trochę wyższą półkę. Co wcale nie znaczy, że jest to jakaś niska półka i niska jakość, bo to jest bardzo dobra yerba w bardzo dobrej cenie i taka właściwie jest moja rekomendacja. Ja lubię ją pić jakoś nie szczególnie długo, nie zalewać nie wiadomo jaką ilością wody. Szczerze mówiąc, najbardziej mi smakuje tak drugie, trzecie parzenie. Pierwsze jest za mocne, a potem zaczyna być za słaba. Także może macie inną praktykę. Zwróćcie uwagę, że na opakowaniu napisana jest bardzo wysoka zawartość kofeiny. I ja ogólnie nie jestem przekonany, czy ona mnie aż tak rzeczywiście pobudza, ale jeżeli tutaj sobie to przeliczymy, to samej tej kofeiny, którą się chwali producent, jest więcej niż w kawie, więcej niż w energetykach wiodących na rynku i to kilkukrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, zależy co weźmiemy do porównania. Myślę, że jeżeli kogoś to pobudza i ktoś czuje, że potrzebuje mocnej, wyraźnej i pobudzającej yerba mate, to właśnie Selecta jest dla niego. Piszcie, jakie macie na ten temat zdanie, co uważacie o Seleccie, czy lubicie, czy nie lubicie i do zobaczenia na czajnikowy.pl.